Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. No witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj znowu w plenerze. To jest już trzecie podejście do tego nagrywania dzisiejszego, ponieważ moja kamera odmawia posłuszeństwa. Dosyć dawno nic nie nagrałem, bo to już chyba jest trzeci tydzień, jak nic nie publikowałem, ale byłem bardzo zajęty, bo u mnie w firmie są przetasowania, że tak powiem, małe, no i trzeba było parę rzeczy dokończyć. O czym dzisiaj będziemy mówili? Chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jako że ostatnio sprawdzaliśmy, jak się palą panele, czy da się w ogóle je zapalić i czy one będą się paliły. I doszedłem do wniosku, że pójdziemy dalej tym śladem przez chwilkę jeszcze, ponieważ tak jak mówiłem poprzednio w tym filmie, że panele są bezpieczne, tylko ludzie, którzy je montują, nie do końca, nie zawsze są bezpieczni. I jeżeli popełnimy błąd w instalacji, no to może to nas kosztować dosyć dużo. Badania Straży Pożarnej, czy badania powypadkowe, te, które są prowadzone po tym, jak pożar zostanie ugaszony, twierdzą, że większość pożarów jest spowodowana złym połączeniem. Co to znaczy złym połączeniem? To są nasze złączki, te, które używamy w fotowoltaice, MC4, tak, MC4. I zobaczcie, to jest jeden rodzaj złączki, tutaj jest jeszcze inny rodzaj złączki. Zobaczcie, te złączki, które tutaj Wam pokazywałem, to są puste, bo styki, ja tutaj mam, gdzieś jeszcze mam ten drugi styk, tak, i te złączki, nie wiem co tam widać, te złączki tutaj, one wchodzą jedna w drugą. Te akurat podróbki, czy może nie podróbki, ale inny rodzaj, są akurat takie z tym plastikowym kapslem tutaj na tym, na czubku. To jest po to, żeby tam palucha nie wsadzić. Teraz ja pokażę Wam tutaj. Weźmiemy sobie te dwa wewnętrzne styki z tej oryginalnej złączki, tak. No zobaczcie, wchodzą i wychodzą tak sobie. Jest dużo luźniejsze to połączenie, niż jeżeli weźmiemy kompatybilne od tego samego producenta, bo tutaj jak włożę to jest cias. I wyciągnąć to już nie jest tak łatwo. Dobra, co my zrobimy? W związku z tym, że mamy troszeczkę słońca dzisiaj, trochę prądu mamy, a do czego będzie nam ten prąd potrzebny? No zazwyczaj prąd używamy do ładowania naszych magazynów energii, do ładowania naszych akumulatorów oraz do tego, żeby nasz dom mógł tą energię zużywać. Natomiast dzisiaj my zasymulujemy wadliwe połączenie na złączce MC4. Jak to zrobimy? Ja tutaj już przygotowałem sobie kabel. Odepniemy sobie nasze MPPT. Podepniemy ten kabel bezpośrednio do naszych paneli, do tych dużych, powiedzmy, żeby było ciekawiej. I to, co zrobimy, to spróbujemy powoli zacząć rozłączać to połączenie. Założenie jest takie, żeby zobaczyć, czy naprawdę te wadliwe połączenie na panelach, tam u nas na dachu, będzie w stanie zrobić nam krzywdę. Nie wiem, może coś zapalić, czy coś takiego. Największym problemem są te żywice i spoiwa na spodzie paneli. Bo na dachach zazwyczaj nie montujemy paneli bifilarnych, tylko panele takie zwykłe, standardowe, gdzie one od tyłu są przykryte tworzywem sztucznym, takim, które da się zapalić, jak to udowodniliśmy na poprzednim filmie, na jednym z poprzednich filmów. Więc dzisiaj zobaczymy, czy uda nam się zniszczyć złączkę i zobaczymy, czy tam coś dziwnego się stanie. Słuchajcie, złączka MC4, ta złączka do instalacji fotowoltaicznej, jest złączką hermetyczną. Ona jest tak skonstruowana, że
po zapięciu jej do środka, do tego miejsca, gdzie są te przewody połączone, nie powinno się nic dostać, bo z jednej strony tutaj jest ta czerwona guma, neopren, a tutaj, jak sobie zobaczycie w tym miejscu, tutaj jest taki o-ring gumowy czy neoprenowy, który jak wejdzie tutaj do środka, jak ta złączka zostanie zamknięta, to uszczelnia to i to jest hermetyczne i to jest gazoszczelne. W momencie, kiedy tutaj zaczną się produkować duże ilości gazów w krótkim czasie, tą złączkę powinno rozerwać. Ona powinna wystrzelić. I jak wystrzeli i się rozłączy, to jest wszystko ok, ponieważ w bardzo szybki, błyskawiczny sposób ten obwód zostanie przerwany i łuk zostanie zgaszony. Natomiast jeżeli ta złączka zacznie się grzać najpierw, grzać do tego stopnia, że ten plastyk się wytopi i ta hermetyczna część zostanie zaburzona, jeżeli dziura się po prostu zrobi, to te gazy, które będą powstawały w momencie, kiedy powstanie łuk, będą sobie uciekały tutaj z boku i tej złączki nam nie rozłączy. Ja tutaj będę próbował powoli wyciągnąć tą złączkę, rozłączyć ją pod obciążeniem na zwarciu, tak, na czystym zwarciu i będziemy widzieli, jak szybko to rozłączenie nastąpi w momencie, kiedy tutaj zacznie tylko powstawać łuk, ponieważ ilość tych gazów w środku będzie tak duża, że tą złączkę nam wystrzeli. To zobaczymy za chwilkę. Ja postaram się to Wam pokazać. Nie wydaje mi się, żeby udało mi się zrobić tak, że będzie tutaj ten łuk w środku i się złączka wytopi. Pokażę Wam to ręcznie. Będę ręcznie tą złączkę rozłączał. Wielka prośba. Ja Wam to pokażę, ja to zrobię. Nie próbujcie robić tego u siebie, bo możecie zrobić sobie krzywdę, a my tego nie chcemy. Tutaj jest informacja bardziej widoczna. Tutaj ta informacja też jest, ale jest wydrukowana tutaj w tym rowku, więc nie widać. Tutaj jest wydrukowane to białymi literami, żeby nie rozłączać tych złączek pod obciążeniem. No i myślę, że za chwilę zobaczycie, dlaczego to jest ważne. A teraz głównym powodem, dla którego robię ten film, to jest to, żeby pokazać Wam, że złe połączenie może doprowadzić do pożaru, bo łuk elektryczny i palący się plastyk to jest jedna rzecz, a druga sprawa to jest to zjonizowane powietrze i zwęglenia dookoła przewodów mogą powodować to, że ta ścieżka węglowa będzie się żarzyć i powiększać do tego stopnia, że pożar gwarantowany. I ta ścieżka węglowa, ja tutaj Wam pokażę to na płycie takiej wodoodpornej, ale jeżeli te złączki będą dotykały do spodniej części panelu fotowoltaicznego, no to tam ta plastikowa powłoka, która jest na spodzie tego panelu, będzie działała dokładnie tak samo jak tutaj ten przykład na płycie, ponieważ to tworzywo się zwęgli, a węgiel przewodzi prąd, więc będzie podtrzymywał ten łuk. My tutaj mówimy o temperaturze tego łuku dochodzącym do 6000 stopni, więc ja nie mówię, że tam ten łuk, który my tutaj wytworzymy, będzie miał 6000 stopni, aczkolwiek no trudno jest powiedzieć, trudno jest zgadnąć, bo zobaczcie sobie to w ten sposób. Zwykła spawarka elektryczna, taka z elektrodami, no to tam są prądy rzędu, nie wiem, 100 amper, niskie napięcie, ale wysoki prąd. No my tutaj będziemy mieli prąd na poziomie, nie wiem, 40 amper, może troszkę więcej i troszkę wyższe napięcie, bo ja mam tutaj poniżej 100 V na panelach, bo one mają po 40 chyba 2 V na panel, dwa panele połączone szeregowo to 80, jakieś 80 V pewnie będziemy tam widzieli na zwarciu, bo to jest napięcie na otwartym obwodzie będzie wyższe niż napięcie na zwarciu. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To, co ja zrobię w tej chwili, to ja pozarabiam te złączki. Oczywiście pozarabiam je prawidłowo, używając prawidłowych narzędzi, nie młotka i przecinaka, więc sobie zarobimy teraz szybciutko tutaj złączkę pierwszą, zaciśniemy ją
Ja tutaj planowałem najpierw pomierzyć oporności tych przewodów, potem oporność po złączeniu tego, tym, że zobaczcie, Meger. Myślałem, że coś sobie tutaj zobaczymy. Niestety, jeżeli chodzi o pomiar oporności, no to on mierzy tylko do 2 miejsc po przecinku. Tak samo ten Multicomp. Jedyny przyrząd, który mierzy oporność w miliomach, to jest to urządzenie, z tym, że nie wiem, jak bardzo jest ono dokładne, dlatego postanowiłem, że nie będziemy mierzyli tej oporności dzisiaj. Do oporności przewodów i złączek wrócimy kiedy indziej. Dobra, idziemy teraz pod szopkę. Ja tam przygotuję się i za chwilę zobaczymy, czym grozi kiepskie połączenie na złączkach. No dobra, jesteśmy teraz tutaj w miejscu, w którym będziemy robili głupie rzeczy. Ja tam podłączyłem te 2 przewody do kupy, dam do paneli, do stringów. Teraz weźmiemy sobie je, zewrzemy i one w tej chwili tam są na rozłączniku wyłączone, więc nic się tutaj nie dzieje. Ja teraz tutaj założyłem cęgi, żeby pokazać Wam prąd. Słuchajcie, w tej chwili słońce tak świeci dobrze, że jest prawie 50 amperów. Tak, 50 amperów. No to spróbujmy teraz rozłączyć sobie to nasze połączenie pod obciążeniem. Patrzcie. Nie wiem, czy to było widać. Ciśnienie jest takie, że rozrzuca mi tą złączkę. No tego już tam nie włożę, więc nie wiem, czy widzieliście, czy nie wiem, czy kamera to zarejestrowała, ale ciśnienie wewnątrz się zrobiło tak duże, że ta złączka została wypchnięta na zewnątrz, wystrzeliła. No a teraz zobaczcie, co się będzie działo w momencie, co my mamy w środku. Zobaczcie. Da się zapalić dach. Dobra, zdejmę tą złączkę, żeby Wam pokazać to lepiej, ponieważ no to się tutaj oczywiście wszystko już upaliło. Ale patrzcie, co się dzieje, patrzcie. Teraz zobaczcie, troszeczkę się zwęgliło to. Zobaczcie, to już jest troszkę węgla, zwęglone. Patrzcie. Ja nie dotykam do tych przewodów, ja dotykam tylko do tego zwęglonego, do tej zwęglonej części tej płyty. Patrzcie. To właśnie powoduje pożary. Duża oporność, ponieważ tam jest ścieżka węglowa. Zobaczcie, co się dzieje. To jest tylko 80 V.
I ja mam tylko 80 V, a teraz wyobraźcie sobie taką instalację, gdzie jest 1000 V, 800 V. Zobaczcie tutaj. No i na zakończenie jeszcze zrobimy zespawał się. Więc ja sobie tak myślę, że warto jest robić te połączenia dobre, tak żeby one miały ręce i nogi, nie na łapu-capu i po łebkach. No, to żeśmy sobie poeksperymentowali znowu. Słuchajcie, kiepskie połączenie, kiepski kontakt naprawdę może narobić problemów, prawda. Tutaj z tym nie ma żartów, te połączenia muszą być zrobione prawidłowo, ponieważ ja tutaj mam stosunkowo małą instalację, bo to, co żeśmy tutaj sobie widzieli, to był łuk wyprodukowany przez 8 paneli. 8 paneli, tam ja mam 4 stringi po 2 panele, żeby napięcie było poniżej 150 V i każdy z tych stringów produkuje około 14 A. No około 14 A, bo to są oczywiście przy standard test condition, tak? Czy przy tych standardowych parametrach do testów. W tej chwili tutaj słońce czasami jest, czasami go nie ma, więc to nie jest tak, że tam było cały czas te 14 A na string, no ale tak jak widzieliście na tutaj mierniku tym cęgach Ditsa, w porywach do 50 A dochodziło na tym kablu. Kabel wcale się nie grzał. Znaczy, to jest 6 mm², stosunkowo krótki odcinek, więc tam on nie powinien się za bardzo grzać. Natomiast ciepło, które buchało od tego łuku, było wyczuwalne. Także ja myślę, że to powinno pokazać, jak bardzo ważne są prawidłowe narzędzia, prawidłowe wyposażenie i prawidłowo zrobione połączenia. Tak jak mówię, sprzęt jest bezpieczny, niebezpieczni są ludzie. Te urządzenia, które my montujemy na dachu, one są bezpieczne pod warunkiem, że są zrobione, instalacja jest wykonana w prawidłowy sposób i zgodnie ze sztuką. Jeżeli pójdziemy na zbyt duże skróty, no to możemy skończyć tak jak ta deska. Fajnie jest, jak to złącze się rozstrzeli i przerwie to prawie natychmiastowo, natomiast bardzo często się zdarza jednak, że zanim ten łuk tam powstanie w środku i zanim ilość tych wyprodukowanych gazów objętościowo będzie wystarczająca na rozerwanie tego połączenia, no to temperatura, która jest tam wewnątrz wyprodukowana przez to kiepskie połączenie, stopi obudowę tej złączki, no i wtedy już ona się sama nie rozłączy, a zacznie się topić, zwęglać i ten łuk będzie cały czas się palił. A jak się będzie łuk palił, no to mamy problem. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, bardzo dziękuję za subskrypcję, bardzo dziękuję za kawę. Jakby miał ktoś ochotę na kawkę, jakby miał ktoś ochotę postawić mi kawkę, to ja bardzo, bardzo dziękuję z góry. Słuchajcie, porozmawiamy sobie następnym razem o Shelly i o Home Assistant.
ponieważ ja w tej chwili steruję tą moją instalacją przy pomocy Home Assistanta, a urządzenia Shelly, takie jak to jest akurat 4. generacja z protokołem Zigbee, mała kosteczka, a duże możliwości. Pokażę Wam, zaraz otworzę sobie, tak wygląda. Akurat ten egzemplarz. Słuchajcie, 16 A obciążalność. To jest wystarczające do dużej ilości rzeczy. Ale Shelly robi też dużo większe te przekaźniki inteligentne i też Wam pokażę, bo ja w tej chwili mam bardzo dużo ich zamontowanych. Praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebuję, żeby coś było sterowane, a żebym miał dostęp do tego z zewnątrz, no to tam mam Shelly. I pokażę Wam, jak ja mam to zrobione. Nie mówię, że to jest zrobione tak, jak to powinno być zrobione, ale to jest, u mnie działa. Dobra. Na dzisiaj wystarczy. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.